Hejka, tu Daria z MyDecoria. Jest lipiec, jest tak cholernie zimno, że 2 dni temu włączyłam ogrzewanie. Rozumiecie to? A ja przychodzę do Was z takim fantastycznym pudełeczkiem, z elficzkiem zamkniętym w bańce i z kropeczkami, dużo kropeczek, dużo dekupażu, a w środku wygląda tak. Cała prezentacja na samym początku, bo dlaczego nie? Zapraszam na film. Dzisiaj coś magicznego. Elficzka zamknięta w bańce i dużo kropeczek. Zamalowuję pudełeczko kwadratowe 16×16 cm farbą akrylową matową, białą. Biorę połówkę medalionu z pleksji i przykładam do papieru ryżowego z elficzką, tak aby była mniej więcej na środku. Odrysowuję kształt i wycinam. Z przeźroczystej folii wycinam kwiatowy wianek oraz duże i małe skrzydełko w tym samym stylu, a także takie same skrzydełka z pergaminu. Na środek wieczka nakładam klej do dekupaż, przyklejam elfa i zamalowuję klejem. Z papieru ryżowego w kropki wycinam 4 paski o wymiarach pasujących do zewnętrznych ścianek pudełka. Następnie naklejamy je na pudełko, robiąc malutkie zakładki na każdej łączącej ściance, dosłownie 2 mm. Nie trzeba tego robić, ale ja chcę mieć pewność, że nic się nie odklei. Wokoło elfa nakładam pędzlem gąbkowym farbę turkusową, a na nią pastę deluxe. Zrobiłam to po to, aby uwydatnić piękny kolor pasty i zużyć tylko jedną warstwę. Najpierw nakładam pastę szpatułką, a później rozprowadzam pędzlem gąbkowym, aby zostawił fajną chropowatą teksturę. Nakładam pastę również na brzegi wieczka. Zewnętrzne ścianki pudełka, tam gdzie jest papier ryżowy, zabezpieczam lakierem matowym. Na wieczko odbijam szablon paprotki, używam do tego pasty deluxe perłowej. Rozprowadzam po całości i delikatnie zdejmuję szablon. Gdy suche, odbijam drugą paprotkę zaraz obok. Ucinam zawieszkę. Następnie przykładam medalion do elfa i obrysowuję kształt taki glue, czyli klejem w pisaku o właściwościach samoprzylepnych. Następnie dodaję trochę więcej kleju wokoło wzoru z elfem. Po wyschnięciu kleju, czyli około minutki, może 2, przykładam folię dekoracyjną srebrną. Pomagam sobie kością, ale równie dobrze może być to drewniany patyczek po lodach. Pocierając wtłaczam folię do kleju. Sprawdzam, czy się przykleiło i jeśli efekt mnie zadawala, kontynuuję kolejną część okręgu, a jeśli folii jest za mało, to pocieram dłużej. Wokoło krawędzi medalionu naklejam taśmę dwustronną. Odklejam warstewkę zabezpieczającą i przyklejam folię dekoracyjną, pocierając tylko palcem. Taki glue jest również świetny do przyklejania bezbarwnej folii, ponieważ po wyschnięciu jest niewidoczny.
Nakładam go zaraz obok odbitej srebrnej folii i przyklejam kwiatowy wianek. Dodaję również skrzydełka, najpierw te pergaminowe, a odrobinę wyżej bezbarwne, tworząc efekt przestrzenności. Taki glue jest idealny do przyklejania punktowego małych elementów, ponieważ ma mały aplikator, a kleju wypływa naprawdę malutko. Robię kropki na papierze ryżowym, omijając elfa, a po wyschnięciu kleju przykładam mieniące się gwiazdeczki w 2 rozmiarach. To samo robię w środku w medalionie. Na elficzkę wyciskam lakier 3D, który jest gęsty i zostawia grubą, błyszczącą powłokę, co sprawi, że fantastyczna istota będzie się bardziej wyróżniać. Na wieczko od wewnętrznej strony przyklejam odpowiednio docięty kawałek papieru ryżowego. A w miejsca brakującego elementu docinam inny kawałek tego samego papieru ryżowego. Na część styku z papierami nakładam taki glue, po wyschnięciu odbijam srebrną folię. Zabezpieczam wszystko lakierem matowym. Środek pudełka obklejam szarym, kropkowanym papierem ryżowym. Na wewnętrzne i zewnętrzne brzegi wsmarowuję srebrną pastę woskową. Tam, gdzie mój palec jest za duży, używam płaskiego pędzla. Dodaję gdzieniegdzie kleju na kropki, aby z nich zrobić srebrne. Wokoło wzoru elfa wyciskam klej na gorąco, przykładam połówkę medalionu i mocno dociskam. Elficzka już nie odfrunie.
Do pudełeczka przyklejam zamek na klej na gorąco po to, aby siedział stabilnie w miejscu, w którym powinien być, co ułatwi mi późniejsze dodanie wkrętów. Następnie wkręcam śrubki przy pomocy śrubokręta. Wystający zastygnięty klej na gorąco maluję ciekłym metalem w kolorze srebra oraz zamek. Dziękuję, że wytrwałaś do końca, a jeżeli chcesz na przykład mieć taki klej albo taką farbkę, którą używałam w projekcie, to zapraszam do sklepiku MyDecoria. Na dole dam linki i zapraszam na kolejny film w piątek. Pa! Nie powiedziałam, że subskrybuj mój kanał.